Ostatnio trafiłem na artykuł, który opisuje listę 100 najbardziej niezdrowych posiłków na świecie. Nie oszukujmy się, każdy z nas lubi chipsy, lody, fast foody. Ale co jeżeli takie jedzenie stałoby się moją dietą przez kolejne 24 godziny? Zasada pierwsza, jem 4 posiłki o 10, 14, 18 oraz 21. Zasada druga, przed każdym posiłkiem rzucam kością i tyle ile padnie oczek, tyle produktów oraz sztuk muszę zjeść w danym posiłku. Jak nie zdążę zjeść wszystkiego do wyznaczonego czasu kolejnego posiłku, w następnym rzucam kością podwójnie. Oczywiście ty nie powtarzaj takich wyzwań na własną rękę, bo jedzenie takich ilości jedzenia może skończyć się nie po twojej myśli. To, co konkretnie będę musiał zjeść, wybierze maszyna, którą chyba każdy dobrze zna. W pierwszym posiłku wylosowałem zupki chińskie, mrożone pizze oraz mrożone dania. Wszystko razy 3, niezły zestaw na śniadanie. Zrobiłem szybkie zakupy i teraz mam na to czas do 14. Dobra, więc co mamy na śniadanie? Jedna miseczka zupki chińskiej, tutaj wersja akurat teriyaki. Tutaj mamy wersję serową, wow, mega chlupie. Oraz pomidorowa, 3 różne smaki sobie wziąłem. Mamy jedną, mamy drugą, mamy trzecią pizzę. Tak to się pokrótce prezentuje. Mega dobrze to pachnie. Wziąłem sobie 3 różne tutaj posypki na to wszystko, żeby to lepiej wyglądało. Oraz z itemów mrożonych wziąłem sobie takie zapiekaneczki, w sumie podzieliłem sobie ją jedną na pół, a żeby coś słodkiego było, to wybrałem sobie jeszcze z mrożonych rzeczy takie owoce w czekoladzie. Mega niezdrowa żywność. Kontraja. Zanim przejdziemy do dzisiejszego wyzwania, muszę się troszeczkę rozerwać, bo pamiętaj, strategia przed każdym wyzwaniem to podstawa. Dlatego moją dzisiejszą rozgrzewką przed wyzwaniem jest gra Empire & Puzzles RPG Quest, czyli partner dzisiejszego odcinka. Czyli szybka bitwa z tytanem w grze, żeby rozruszać szare komórki. A dlaczego akurat ta gra? Bo to nie są zwykłe puzzle. Wyobraź sobie klasyczny mechanizm dopasowania elementów, ale z pełnym systemem RPG. Budujecie teamy z 5 bohaterów, gdzie każdy reprezentuje inny żywioł. Dopasowujecie klocki danego koloru i ładujecie manę bohatera o tym samym żywiole, a gdy pasek się zapełni, odpalacie skilla. No i to jest ten moment, gdzie decydujecie o zwycięstwie lub porażce, dlatego trzeba myśleć strategicznie. Oprócz tego rozwijasz swoją wioskę, zbierasz surowce i kolekcjonujesz postacie. A nowi gracze, którzy pobiorą Empires & Puzzles z mojego linku lub po prostu zeskanują QR kod, mogą zgarnąć legendarnego 5-gwiazdkowego bohatera Obakana wraz z 2 specjalnymi kostiumami. Po prostu musicie ukończyć ostatni etap prowincji drugiej przed 3 maja 2026 roku. A teraz wracamy do wyzwania. Ta zupka serowa, wow, naprawdę mega smakuje. Podejrzewam, że zdrowotnie ciężko będzie mi się odnieść tutaj, bo nie ma się co oszukiwać, że jedzenie takich rzeczy na taką skalę, no to jest grube. Wjeżdżam sobie w pizzorkę. Zobacz, jak to się prezentuje, ziomek. Mega dobrze. Damn. Całe to jedzenie to około 2-dniowe zapotrzebowanie kaloryczne dla przeciętnego człowieka. To pokazuje, jak mała objętość pozwala przemycać mnóstwo kalorii. Zacząłem od zupek chińskich, jadłem je na przemianie z kawałkami pizzy. Taki makaron to najtańszy typ jedzenia instant. Duża ilość sodu i z reguły nie ma to nic wspólnego z pełnowartościowym posiłkiem. Postanowiłem sobie przeeksperymentować i nigdy nie zrobiłem takiego połączenia, że na serową pizzę dodam makaron z zupki serowej, damy trochę serowego tutaj sosu i taki kawałek pizzy sobie zjem. O, to będzie grube. Mega dobrze to smakuje. Całe to wyzwanie będzie się rozkręcać z biegiem czasu. Na razie kończę pierwszą zupkę. Teraz mam pierwszą zupkę. No i teraz pojadę z końcówką pierwszej pizzy. Końcówka pierwszej. A to nawet nie jest 1/3. A teraz lecę sobie z tymi owocami, czyli to będzie już faktycznie 1/3 tego całego posiłku, ponieważ będę miał jedną pizzę, jedną zupkę, jeden produkt mrożony. One są już trochę roztopione, na całe szczęście. Te pizze mrożone już też się robią ponownie mrożone. Jakie to jest dobre, ziomek. Jak trafiam, to trafiasz lajka pod tym film. Bang. Serio, muszę to speedrunować, to takie dobre. Owoce w czekoladzie na pierwszy rzut oka wydają się zdrowe, ale przez sporą ilość czekolady takie przekąski mają nawet po 400 kalorii w opakowaniu. Ciekawostka, mrożona pizza zajmuje 55 miejsce w rankingu, a mrożone dania są wyżej, bo na 38 miejscu, czyli teoretycznie są bardziej niezdrowe. I takim oto sposobem, raz, dwa, nie mogłem się oprzeć. Malinowy smak, równie mega dobry. Ale wolę białą czekoladę, owoce i biała czekolada, to jest po prostu złoto. Teraz lecimy z pomidorówką. Do pomidorówki wjeżdżam sobie w margaritę, taką mniej przypieczoną. W sumie każda pizza to była margarita. Taka zupka mega kojarzy mi się z czasami studenta, gdzie człowieku to był najszybszy, najprostszy posiłek, jaki można było sobie zrobić. A do tego szkolna kanapka z pizzy. Oczywiście kanapka musi być zamknięta.
Zostawało mi coraz mniej czasu do końca, ale nadal obawiałem się tego, co czeka mnie w kolejnych posiłkach. Ta zupka teriyaki ma najbardziej taki chemiczny smak z tych wszystkich trzech. Ta serowa, może dlatego, że byłem głodny, weszła mega dobrze, mega mi smakowała. Pomidorowa była ok, a ta teriyaki jakoś tak kurde sprawia mnie odruchy takie. A może to dlatego, że zjadłem już 2 mrożone pizze, jem trzecią i kończę zapiekanki i zjadłem jeszcze jakieś chillberry i strawberry. Może to dlatego. Zupka opitolona, pół pizzy, 1 zapiekanka. Czas operacyjny na razie 10:27, pół godziny można powiedzieć, co mi to wszystko zajęło. Więc mam jeszcze 1,5 godziny do wyznaczonego limitu czasu. Zrobię sobie chwilę przerwy i zaraz to dokończę. Najwyższa pora kontynuować jedzenie. Patrz to. Ej. Wystarczyła chwilę, żeby ta bagietka stała się kamieniem. O nie. A z tej drugiej połówki pizzy robię 2 podwójne kanapki. Raz. Ale mega fajna się zrobiła. Serio. Tak więc kończę. I od razu wylosuję sobie kolejne posiłki. Na kolejny posiłek wylosowałem 5, czyli 25 zł musiałem włożyć do maszynki losującej. Finalnie trafiłem burgera wołowego, donuta, popcorn, smażone danie oraz kawałek ciasta. Łącznie 25 produktów. Smażone dania oraz burgery postanowiłem kupić w Macu, bo tam wydawało się to najszybsze. Zdziwiło mnie jednak to, że za 30 sztuk nuggetsów zapłacę 100 zł za 5 razy małe nuggetsy. Czaisz to? Za ile? To jest 6 razy 5, 30 sztuk. 30 sztuk nuggetsów, 100 zł. Przesada. Co tu się dzieje w tej Polsce? Ale taki challenge. Po 14, czyli w sumie jestem już spóźniony, jeżeli chodzi o ten posiłek, ale ważne, kiedy go skończę. A jest naprawdę sporo do jedzenia. Nie 1, nie 2, nie 3, nie 4. O kurde. A 5 popcornów, jeżeli chodzi o ilość. Wezmę sobie tą wielką miskę i wszystko przełożę tutaj, o ile to się zmieści. O kurczaki. Te 2 opakowania dam sobie na później. Jeżeli chodzi o donuty, to mam tutaj 2 razy Milka, 2 razy różowy oraz 1 taki czekoladowy. Reprezentantem smażonych rzeczy będą nuggetsy, no bo one są jednak smażone na głębokim oleju. 100 zł to jest. Cześć. Reprezentantem burgera z wołowiną będzie hamburger. Raz, 2, 3, 4, 5. Tylko je muszę podgrzać. Okej, teraz są idealne. No i została nam jeszcze ostatnia rzecz, jak kawałki ciasta. I znalazłem coś takiego jak krajanka piernikowa, akurat 5 kawałków, jeżeli chodzi o to. Ile to ma kalorii? Pół kilo? 500 kalorii na 100 gramów, czyli mamy tutaj 2000 kalorii w takich ciastach. O kurde. Wow. Ej, nieźle to pachnie, jaka czekoladka, co jest? Fajny wafer. To jest film jak ze starych dawnych czasów. I żeby nie było, mam na to 4 godziny, już nie całe 3,5. Napiszcie w komentarzach, co według was z tych wszystkich tutaj rzeczy, które mam na stole, jest najbardziej niezdrowe. Czy są to nuggetsy, hamburgery, popcorn, pączki, czy jednak ciasto. Najbardziej kaloryczne myślę, że faktycznie jest ciasto, ponieważ oprócz tego, że jest czekolada, że jest tutaj ciężka, mała objętość, a dużo kalorii, więc od tego zacznijmy. Zobacz jak to wygląda, co to za pierniczek i jaka babeczka. Wjeżdżam. O, ja nie mogę, ale to jeba. Wow, jak taka babeczka, taka miękka i jest zimna. Ten posiłek zapowiadał się kaloryczniej niż poprzedni, bo miałem na stole około 6,5 tysiąca kalorii. Tym razem zacząłem od słodkiego. Te mięciusie pierniczki wchodziły za łatwo. A trzeba zaznaczyć, że takie ciastka sklepowe zajmują aż 5. miejsce według znalezionego artykułu. Duża ilość dodanego cukru, sztuczne barwniki, konserwanty i to sprawia, że te pyszne ciastka nie są dla nas najlepszym wyborem. To na razie najłatwiej mi wchodzi ze wszystkich produktów, jakie do tej pory były. W ogóle słodkie w takich wyzwaniach wchodzi mi mega dobrze. O tak. Najgorszy będzie popcorn, ponieważ ma mega dużą objętość. O kurde. Prawie mi spadł. Ale jego myślę, że zostawię sobie na sam koniec. Puszczę sobie jakiś film, bo tak przyjemnie wchodzi taki popcorn. No i mam nadzieję, że to będzie dobra taktyka, bo jeżeli tego nie zjem, no to więcej kręceń w kolejnych. A tego bym nie chciał. Opitolone, lecimy dalej. Myślę, że pozostanę w słodkim temacie. Zawsze marzyłem, żeby to zrobić. Myślę, że teraz to jest idealna okazja, żeby to zrobić. Przepraszam. O kurde, źle.
O kurde, wraca piramida z pierwszego posiłku. Niedźwiedź wychodzi z nory. Mamy jednego pączka, mamy drugiego pączka, mamy trzeciego pączka, mamy czwartego i piątego, czyli Milka na górze, Milka na dole, a po środku mamy te różne smaki. I taką wieżę pączkową zrobię teraz taką małą kanapeczkę. O tak, to się nazywa pączkowy sandwich. Bang! Mega dobre. Idealna opcja na drugie śniadanie. Donuty wbrew pozorom zajmują 30 miejsce. Ich największym minusem jest to, że są pyszne i łatwo jest zjeść ich o wiele za dużo. Dlatego właśnie zjadłem je tak prędko, dojadając popcorn. Wszystkie słodkie opcje mam z głowy, zostało mi tylko słone. Myślę, że te burgery, które zostały podgrzane, są już stosunkowo zimne. O kurde, grubo. Mam pomysł. Zabawimy się w taką grę. Odsłaniamy wszystko. Mamy składniki poszczególne, czyli kotlet, 6 bułek, 3 kotlety. Zrobimy z tego tak, to jest góra, bierzemy kotleta, bierzemy bułkę przydzielającą, bierzemy kotleta, bierzemy bułkę przydzielającą z piklem, bierzemy kotleta, bierzemy bułkę kolejną i mamy tak zwanego odwróconego podwójnego triple burgera. Polecam spróbować. Tą bułkę potraktujemy tak jak to wszystko, co jest na tym stole. Po prostu zjemy. A jeszcze ta bułka, okej. Burger w takiej wersji wchodził jeszcze lepiej. Postanowiłem systematycznie dojadać popcorn, aby mieć większą szansę na zjedzenie tego posiłku w wyznaczonym czasie. Robi się coraz ciężej. To nie będzie łatwy film. Może teraz nuggetsy. Przypominam ci, że mogłem wylosować trójkę. Mogłem wylosować dwójkę. Mogłem wylosować jedynkę, ale również mogłem wylosować szóstkę. Więc piątka nie jest aż taka zła. Pies dobija mi się do drzwi. Moje nuggetsy. On też by chciał. Nawet chciałbym mu je oddać, bo miałbym mniej. Ale czy to byłoby sprawiedliwe? Myślę, że tak. Nuggetsy wchodziły jak złoto. Jedyny problem jaki miałem to to, że zjadając każdą sztukę, czułem się jakbym zjadał ponad 3 zł, a to już trochę bolało. Moje możliwości jedzeniowe powoli się ograniczały. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że największym problemem będzie tutaj popcorn. I nie chodzi tutaj o ilość kalorii, ale objętość jaką on ma. On się już tak dobijał, że musiałem go wpuścić. Pewnie chciałby tego nuggetsa, ale nie wiem czy dostanie. Czy psy mogą nuggetsy? Chyba nie. Dobra, myślę, jak połowę byś dostał, to nic ci się nie stanie, co? Gość, jaka mina. Gość chyba teraz mnie nie odpuści. Jeszcze mam tutaj 2. A? 2. I na razie tyle za mną. Jak coś, to zdaję sobie z dawki soli oraz tłuszczu, którą dzisiaj przyswajam. Jest ona mega hardkorowa, ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. Ostatni hamburger, ostatni nuggets, ostatni piesek głodny. Mam go. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Puste. I piąty hamburger. Muszę zrobić sobie jakąś godzinę, może nawet 2 godziny przerwy. Przepraszam. Między tym, co teraz jadłem, a tym popcornem, który mi pozostało, po prostu jest teraz ciężko. Muszę to chwilę wyleżeć, musi to zjechać i mam nadzieję, że uda mi się to zjeść, bo wtedy będzie czekać mnie kara. A tego byśmy nie chcieli. Jakkolwiek bym się starał teraz utrzymywać mięśnie brzucha, to niestety nie jest to takie łatwe. Odpalam popcorn, odpalam film, no i odpalam kalorie. Mam nadzieję, że uda mi się to zjeść do tej godziny. Z dużą ilością popcornu jest zawsze sprawdzona taktyka. Oglądanie filmów. Wtedy jedzenie znika bardzo szybko. Często nawet szybciej niż rozpocznie się film. Prawdę mówiąc, robię się trochę śpiący. Myślę, że to jest spowodowane tymi kaloriami. Trochę mi cukier wywaliło. Tak zwany cukrowy zjazd. Oj. Łatwo nie będzie. To na pewno. Opitalam tyle, ile mogę. Wydaje mi się, że zrobię sobie drzemkę, bo mam chwilę czasu jeszcze do tamtego posiłku. Kolejnego do limitu. Bo już mnie tak zamula, że muszę chwilę odpocząć. Serio. Co się okazało, przysnęło mi się na trochę dłużej i mamy problem. Jest za 5/6. I oprócz tego, że mam tutaj jeszcze resztkę popcornu, którego nie zjadłem, to mam też tutaj jeszcze 2 opakowania, których nie wsypałem, bo przypominam ci, że w tej misce były tylko 3 opakowania, spadło mi, a 2 jeszcze nie wsypałem. No i nadal mi zostaje zjedzenie takiej ilości popcornu, a teraz zostały jeszcze tylko 3 minuty. Obstawiam, że fizycznie nie ma szans, żebym to zjadł w 3 minuty. Postaram się. Speedrun popcornu. Próbowałem z wszystkich sił zjeść jak największą ilość popcornu do wyznaczonego czasu, ale myślę, że nie byłoby osoby, która w zaledwie 3 minuty zjadłaby to wszystko na raz. Niestety, 18 godzina, nie udało się. Ledwo połowa. Oprócz uwalonej bluzy, która jest mocno uwalona od popcornu, pozostało mi po prostu teraz zamienić jeden rzut kostką na 2 rzuty kostką. Sorry popcorn, hashtag zadławienie.
Finalnie wylosowałem 2 oraz 3. Daje mi to łącznie 5. 5 produktów, 5 sztuk, 25 rzeczy? Mogę liczyć tylko na to, że wylosuję bardziej przychylne produkty niż poprzednio. Smoothies, ciastko z czekoladą, porcja granoli, gałka lodów oraz hot dogi. To będę jadł. No i oczywiście pozostały popcorn, to muszę też dojeść. Tym razem mam czas do 21. 18:46, muszę się streszczać. 5 misek granoli, 5 ciastek z czekoladą, 5 razy smoothie, 5 razy hot dog, 5 razy gałka lodów, 25 rzeczy i popcorn. Zaczynam od lodów. Jakie zimne. Mega to wygląda. Mega fajne. Mega dobre, mega słodkie. Mega truskawkowo-śmietankowe. Nice. Lody z dodatkiem granoli były absolutnie pyszne. W rankingu były na zaskakującym dla mnie miejscu, bo aż druga pozycja. Myślę, że głównie jest to za sprawą ilości cukru czy dodatków, jakie możemy w nich znaleźć. Ale to może być jak z każdym produktem. Lepsza czy gorsza wersja. Po takich lodach mega zimno. Dobrze, że mam kaptur. Smoothie, pierwsze smoothie. To jest najbardziej niezdrowe? Pewnie chodzi o ilości cukrów, jakie mogą mieć, chociaż to pewnie zależy od wersji. Mogą być bardziej zdrowe wersje, mogą być bardziej niezdrowe wersje, ale tak w każdym produkcie. To jest chyba zdrowe, albo i niezdrowe, bo jest słodkie. Bang. Pierwsze poszło. Od razu daję mleka do granoli. Ej, czy ja się nie zesram po tym? Owoce i mleko. Dobra, jedną miskę zjem bez. Granola przewodzi mnóstwo kalorii i sporo cukru. Beka, że w takiej porcji granoli ilość kalorii może być równa temu, co byśmy zjedli sobie na śniadanie. A taka granola w porcji, to patrz jak to wchodzi. Tak. W sumie nie wiem po co przygotowałem sobie to mleko. Jak to będę chyba jadł razem ze smoothie. To jest o wiele lepszy pomysł. Mleko tak dałem sobie bonusowo. To samo tyczy się smoothie. Jest ono na tej liście przez potężną ilość cukru i zerową zawartość błonnika. Jest często spożywane z zamiarem zdrowia, a tylko nabija nam dodatkowe kalorie. I przez nie rzadziej sięgamy po prawdziwe owoce. Po czwartej misce granoli czuję jakie to jest mega słodkie. Pęk. No i zastanawiam się, co jest słodsze. Czy granola, która jest bardzo taka kojarzona ze zdrowym produktem, czy jednak ciastka, które już są typowo takim produktem przetworzonym z cukrem. W sumie to też jest przetworzone. Wszystko to jest przetworzone. Jednak to jest słodsze. Ciastka z czekoladą to moje jedne z ulubionych słodyczy. Szybko nabiły mi ponad 500 kalorii, ale było warto. Takie jedno ciastko może być odpowiednikiem również jednego posiłku, na przykład śniadania. Więc mega trzeba uważać, jak się dobiera te produkty. I mówię wam to ja. Ten, który je się wszystko razy 5. Dobre. No. Trzeba przepić kolejnym smoothie. Najbardziej przy takich wyzwaniach mi się wydaje, że cierpią zęby. Bo czuję, jak po prostu jest teraz wszystko oblepione czekoladą. Grubo. Pęk, zjedzone. Granola, ciastka za mną, mleko odpuszczam, to jest bez sensu. Co ja w ogóle myślałem, żeby dawać mleko do tego wszystkiego? 2 smoothie mi zostały, hot dogi i popcorn. Tylko tyle już? A i lody były, no tak. Powinienem dać radę. Słodkie dużo łatwiej wchodzi niż takie jedzenie fast foodowe, według mnie. Przynajmniej w tego typu wyzwaniach. No to zróbmy to. Hot dogini. Tak się prezentuje hot dogini z sosem amerykańskim. No fajna była. Taka miękka, takie jakbym na stacji jadł gdzieś. Mega amerykańskie. Najbardziej byłem zmęczony gryzieniem i rzuciem tego jedzenia. Przy takiej ilości produktów było to serio bardzo pracochłonne. Ciekawe, ile kalorii spaliłem jedząc to wszystko. Ostatni hot dog mi został. Jedna tacka opitolona, druga tacka opitolona. Jeszcze w sumie sobie zestawię. Wow. Mega ciężko. Czwarte smoothie. Jeszcze piąte. I ten nieszczęsny popcorn. Na to chyba mam taktykę, że wracam na kanapę, odpalam film i spróbuję się zmierzyć jeszcze raz z tym popcornem, żebym zdążył do 21. Oby się udało. I bang, tym razem udało się wszystko opitolić na czas. Po 21 zacząłem powoli przechodzić do ostatniego posiłku. Wylosowałem 1 oraz 5, czyli łącznie 6 produktów i 6 sztuk. Trafiłem na croissanta, porcję frytek, gofry, batoniki śniadaniowe, puszki napojów i chipsy. Godzina iście kolacyjna, musiałem wziąć zimny prysznic, żeby się troszeczkę pobudzić, ochłodzić i przede wszystkim móc się z tym zmierzyć. Tego jedzenia naprawdę jest tutaj mega dużo. Nawet nie chcę mi się zastanawiać, ile jest tutaj kalorii na stole. Ale naprawdę sporo. Mi się totalnie nie chce jeść. No ale nic. Challenge to challenge, trzeba to zrobić.
Ten posiłek nie zapowiadał się jako najgrubszy, ale i tak robił na mnie mocne wrażenie, zwłaszcza, że byłem już po wielu poprzednich produktach. Jedząc frytki cały czas zastanawiałem się, co jest na pierwszym miejscu według tego rankingu. Frytki były 17, a wszystko przez dużą ilość sodu, tłuszczu, no i pustych kalorii. Porcja frytek ma około 230 kalorii, a często jest to mały dodatek posiłku. Napoje równie dobrze mógłbym wziąć z cukrem, ale z racji tego, że na tym artykule były i wersje z cukrem i bez cukru, no to biorę bez cukru, mniej kalorii. Chociaż tyle sobie ułatwię. Patrz to. Garstka frytek. Bang! Jeżeli jesz coś oglądając ten film, to życzę Ci smacznego i zostaw lajka, jeżeli też o tym pomyślałeś dla mnie. Na razie te frytki dobrze wchodzą, więc pokontynuuję tradycję. Otworzę sobie może już kolejny napój. Nie powtarzajcie tego w domu. Puszka poszła. Ej, na kaucję, czekaj. Ciekawe, czy mi taką przyjmą. Wow! Ale już jest grubo. Już ledwo widzę na oczy. Normalnie podczas jedzenia ugryzłem się w palec. I mam krew, patrz to. Normalnie gościa chce zjeść palca. Odklejasz go. Resztki frytek. Bęk. Bęk. Pierwszy item z 6 zjedzony. To się nigdy nie kończy. Sprawdzam gofry. Okay. Gofry same w sobie nie są złe, wszystko zależy od dodatków, jakie damy na górę. Przez to znajdują się w połowie tego rankingu, bo na 57 miejscu. Normalnie bym powiedział, że gofry to jest coś pięknego. Ale nie w tym momencie. Wow. Chipsy, croissanty, napoje czy wafelki. Może przerwa. Ile mam czasu jeszcze? Około 2 godzin mam jeszcze do końca wyzwania, trochę mniej. Zrobię teraz tak. Zjem croissanty, a chipsy i batoniki zostawię sobie przed północą, bo naprawdę jest już mega ciężko. Zobaczymy tego Oreo. No, nieźle to wygląda. Wow. Wow. No, nieźle to spokojnie. Aż mi się ręka od cukru trzęsie, patrz to. Ciekawe, czy to od cukru? Ten zestaw jedzenia wchodził na razie dobrze, bo każdy produkt był stosunkowo miękki, a to sprawia, że szybko i łatwo się to zjada. Myślałem, że te z Milki będą wchodzić lepiej, ale szczerze mówiąc bardziej mi smakowały tamte. Na pewno ten Oreo jest na pierwszym miejscu. Dam jeszcze raz szansę tej Milce. Teraz sobie weźmiemy właśnie znowu tego samego, co zjadłem. Oraz biała czekolada. One wyglądają identycznie. Ale skam. Zjadłem cały krem. No i ten. Ale co jest? Bez kremu jest? A tu jest krem, sorry. Okej. Mało kremu. Tego wieczora batoniki śniadaniowe było mi dane zjeść na kolację. Popijając je napojami zero miałem totalne zaprzeczenie połączenia płatków śniadaniowych oraz mleka. 2 batoniki poszły. Musiałem to zrobić, żeby teraz mieć inną teksturę. No i teraz zobaczymy tego croissanta. To wygląda jak bułka, nie croissant. Mega pachnie tak owocowo. Ej, jest owoc. Okej. Mega słabe. Biszkopt z budyniem. Średnie w kit. Tak to wszystko wygląda od kuchni. Wszystko porozpierdzielane. No i ewidentnie muszę sobie zrobić chwilę przerwy. No już po prostu fizycznie nie jestem w stanie tego zrobić. Na ten moment godzinka przerwy. Akurat będzie 23:30. Będę miał pół godziny, żeby to wszystko dokończyć. Oby mi się udało, bo jak nie, no to kolejny dzień wyzwania. Dobra, wbijam, sprawdzamy. Łudziłem się, że to jedzenie zniknie, a jednak nie. Totalnie nic się tu nie zmieniło. Ten sam syf, który był. 4 batony, 2 puszki napojów pozostałe. Tacka chipsów. Czemu znowu tego jedzenia sporo? Pora rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli jesteście ciekawi, co jest na pierwszym miejscu według tego rankingu, który znalazłem w internecie, to są to chipsy. Oprócz dużej ilości soli, sodu, tłuszczu jest to najchętniej wybierany produkt przez dzieci. Przez tego typu przekąski później nie sięgają po zdrowe alternatywy i finalnie bardzo słabo to wypada. Raz, dwa, trzy. Połowa chipsów za mną. Bang. Długo myślałem nad podsumowaniem tego odcinka i nasuwa mi się jeden wniosek. Wszystkie te produkty, które dzisiaj się pojawiły, mogą być faktycznie niezdrowe, ale niekoniecznie. Mowa tutaj o ilości. Jedzenie takich produktów rekreacyjnie nie będzie dla nas niebezpieczne. Więc wspomnę to jeszcze raz, nie powtarzaj tego wyzwania. Wafle poszły, batony, jeszcze 2 paczki. Chipsy okazały się najcięższe w zjadaniu, bo oprócz objętości były też bardzo męczące w jedzeniu. 23:43. Ostatni chips.
Pamiętajcie sprawdzić gierkę Empire & Puzzles, do której link macie w opisie lub zeskanujcie QR kod, aby zgarnąć legendarnego bohatera i dajcie znać jakie macie składy.